Chciałem powiedzieć Sydney dlatego, bo Nati nazywa to miasto małym Sydney. Nie udało się bez chaosu trochę. Wyspa przypominająca trochę Hawaje poniekąd. To jest nasza specjalność, nasza specjalizacja. No chyba jedna z topowych miejscówek, z których do Was nagrywaliśmy. Odhaczone, kolejna rzecz z bucket listy. Odhaczona. Zobaczycie to razem z nami. Pa! Dopiero skończyliśmy montować serię ze Stanów, a znowu jesteśmy na lotnisku. Dla Was to jest dosłownie chwila, dla nas minęło dobre kilka miesięcy planowania, myślenia nad tym, co robimy. A co robimy, czy już zdradzamy, czy nie? No już pewnie w tytule widać. A no tak, no przecież w tytule. Nowa Zelandia, długo wyczekiwany, wymarzony wyjazd, który chcieliśmy już realizować w zeszłym roku. Wtedy, kiedy robiliśmy ten trip vanem po Australii. Tutaj pewnie gdzieś macie odniesienie do tych odcinków. Teraz w końcu się udało. Lecimy, pierwszy przystanek Auckland. No ale nie może być tak, że zaczynamy urlop w pełni zdrowi. No bo jak możecie usłyszeć po moim głosie, po moim kaszlu, Kolejny urlop i jesteśmy chorzy, więc niestety mamy mini pecha z tym, ale mamy nadzieję, że teraz tylko pierwsze dni będziemy tacy jeszcze trochę osłabieni, ale już potem będzie coraz to lepiej. I w przeciwieństwie do tego, jak było w Stanach, Nati się ode mnie nie zarazi, bo ja szybko z tego wyjdę, więc oby Nati nie wychodziło z tego dłużej. Co nas przywitało na lotnisku? Przepiękna choinka, która dla Was tak naprawdę nie ma zbyt dużego znaczenia, bo na pewno oglądacie już to grubo po świętach, ale dla nas jest to mega miłe doświadczenie. Pierwszy raz widzimy taką choinkę tutaj w Brisbane. No a naszej opinii na temat świąt w Brisbane i tego, jak to tu wygląda przy 30 stopniach, chyba Wam nie musimy opowiadać. Czy coś jeszcze? Czy uciekamy pod bramkę? Uciekamy. Uciekamy pod bramkę. Pierwszy przystanek Auckland. Witamy w Auckland. Wylądowaliśmy właśnie. Jeszcze nie przeszliśmy przez całe paszporty, kontrole, wizy i tak dalej. Ale pomyślałem, że nagram Wam szybką wrzutkę tak na świeżo po locie. My lecieliśmy z Australii lotem nocnym, wylatywaliśmy o 23 Jetstarem, a lądowaliśmy o 5, która jest teraz, Nati? 5:30? Było małe opóźnienie, już jest 6? Jest 6 rano. Lot jest dosyć krótki, bo to są 3 godziny, ale jest przesunięcie czasu. Ale ja nie o tym. Ja chcę Wam powiedzieć o tym, że nie cierpię krótkich lotów. W sensie inaczej. Godzinka spoko, 1,5 godziny jeszcze lepiej. Bo wtedy wiadomo, że nie pójdziesz spać, tylko będziesz czytał książkę, albo słuchał muzyki, albo cokolwiek. A już powyżej to już się robi trochę takie coś, że ani nie wiesz trochę, czy spać, czy nie. My w tym locie musieliśmy się zmusić do spania. Średnio nam to wyszło. Ale takie 3 godziny to jest naprawdę 3-5 godzin. Dla mnie najgorsze loty. Nati, co sądzisz? Nati nie słyszała, no to Wam nie powie. Powiedziałem, że od 3 do 5 godzin to najgorsze loty. Bo za krótkie na spanie, a za długie, żeby się nie nudziło. Bo zobaczycie w szybie, że Nati potakuje. No dobra, słuchajcie. Kierujemy się chyba do paszportów. Wsiadamy w Ubera. No i zaczynamy te wyprawy, ale ważne, jeszcze. Niespodzianka jest taka, że przyjechali tutaj z nami rodzice Nati. Odwiedzili nas w Australii na święta, a my stwierdziliśmy, że ich zabierzemy ze sobą do Auckland na tydzień i na północnej wyspie nam będą towarzyszyć i sobie tutaj spędzimy razem święta. W ogóle śmiesznie, bo tu będzie tak bardzo świątecznie, oczywiście nie jak vlogmasy, ale będzie świątecznie, no bo u nas, tak jak widzieliście na lotnisku w Brisbane, święta. Czy coś od Ciebie, kochanie, jeszcze? Nic, Nati też, jak przez maszynkę. Dobra.
Wiecie, że jesteśmy z wami zawsze szczerzy, więc nie będziemy ukrywali, że trochę nas pokonał ten poranek. Poprzednia noc była też należąca do tych ciężkich. Potem mieliśmy też tą krótką noc w samolocie, gdzie jednak nie dało się za długo przespać. Nie wiem, czy w poprzednim nagraniu, które było kilka godzin temu, wspominałem o tym, że wylądowaliśmy na miejscach obok słodkich dzieci, które były słodkie, ale niestety również dosyć mocno aktywne, więc nie można było za bardzo przygotować się na to, co nas czeka. A to, co nas czeka, no to cały dzień w Auckland, cały dzień zwiedzania Auckland. Więc co się wydarzyło? No musieliśmy położyć się spać. Więc jest teraz godzina 2 po Tylko na 2 południu. godziny, nie na jakoś super długo, ale jednak trochę się A no zeszło. właśnie, bo jeszcze dużo się zeszło z całym biosecurity, bo tutaj w ogóle to jest oddzielna historia, którą też pewnie gdzieś po drodze wam opowiemy, ale naprawdę mocno tutaj kontrolują. No ale koniec końców wróciliśmy do Airbnb, szybki sen, no i ruszamy w końcu na miasto. Obowiązkowo pierwsza kawa w Auckland złapana. The Receptionist Coffee. Mega fajne miejsce, polecamy. I faktycznie ten pan będzie was obsługiwał, który jest na kubku. Ale słuchajcie, no pogoda nas nie rozpieszcza. Jak widzicie, jest dosyć pochmurnie. Raz pada, raz nie pada, ale z drugiej strony może jak na takie chodzenie po mieście to jest. Oby tylko nie lało. Na razie jest fajnie odpukać. No dobrze. No to chyba pora poczuć trochę tego miasta. No na razie chyba to Sydney. Chciałem powiedzieć Sydney dlatego, bo Nati nazywa to miasto małym Sydney. Bo faktycznie chodząc tutaj... bardzo. Tak. Fajnie... Kurczę, te pierwsze takie kilometry po tym mieście to bardzo przyjemnie, spokojnie, czysto. Bardzo fajne wrażenia na początek. A na razie wieje dosyć mocno, więc oby nam się tylko tak rozpogodziło, ale przynajmniej nie pada, więc jest Tak, okej. ale rozpogadza, jest dobrze. Trzymajcie kciuki, żeby tak było. Mamy port, mamy trochę połączenie tego, co widzieliście na vlogach z Perth i mamy coś w stylu Convention Center obok portu, tak jak w Sydney, więc naprawdę przypomina to bardzo miniaturowy miks różnych miast, ale ewidentnie najbardziej Sydney, ale jest naprawdę fajnie. Moi drodzy, szukam dla was miejsca, gdzie nie będzie jakoś mocno wiało, bo jesteśmy dosyć wysoko. Bo jako ostatnia atrakcja dzisiaj wybraliśmy się na szczyt góry Eden, Mount Eden, czyli takiego fajnego wzgórza, które, jak możecie zobaczyć, daje nam 360 stopni perspektywy na Auckland z góry. Widać ocean, widać miasto, naprawdę fenomenalny widok, więc jeżeli zastanawiacie się, czy to robić... Nie daje mi spokoju ta choroba. Jeżeli zastanawiacie się, czy to robić, to naprawdę warto. Możecie albo wejść sobie tutaj sami od samego dołu, to chyba są 2 km z tego, co czytaliśmy, albo możecie złapać Ubera, swój samochód, nieważne, wjechać trochę wyżej i tak naprawdę w 5 minut dojdziecie sobie na szczyt. To jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce, bo jest to miejsce święte dla plemienia Maorysów z Auckland. Oni tutaj bardzo dawno się osiedlali i tutaj krater, bo w ogóle Mount Eden to jest wulkan i krater tego Mount Eden
to miejsce święte dla nich, bo uznawali, że tutaj jest ten krater, to jest miejsce, w którym żyje bóstwo, które odpowiada za trzymanie sekretów Ziemi. Piękna historia, naprawdę warto się w to zagłębić i w ogóle też piękne miejsce, dużo zieleni, piękny widok, ocean, żyć nie umierać. Trochę mało nagrywaliśmy dzisiaj, to pierwszy dzień. Tak jak wam powiedziałem wcześniej, zaczęło się od drzemki. Jak widzicie, pogoda jest ciężka. Nas jeszcze trochę trzyma choroba, zarówno nas, jak i rodziców, więc trochę męczymy ten pierwszy dzień, żeby jak najwięcej z niego wycisnąć, bo jest to nasz jedyny pełen dzień, który mamy w Auckland jako miasto, przeznaczone na miasto, bo już następne dni ruszamy poza, żeby trochę tę północną wyspę pozwiedzać. No i co wam jeszcze powiem? Pięknie jest. Wyjeżdżajcie, odkrywajcie miejsca. Naprawdę, naprawdę warto. Ale co ja będę gadał? Podziwiajcie te widoki. Zobaczcie, że to Auckland i to Nowa Zelandia to naprawdę, nawet w taką pogodę, jest przepiękne miejsce. Przed chwilą padało, teraz słońce. Ja na urlopie. Słuchajcie, będzie dobrze. No dobra, kończę gadać i oglądajmy. No dobrze, trochę się zmieni jakość kamery, bo nagrywam tym razem swoim telefonem, bo się rozdzieliliśmy z Nati. Nati zabrała rodziców już na prom, czekają tam. No a ja muszę wykorzystać każdy moment, żeby dla tych 2 osób, które followują ten kanał, obserwują ten kanał dla kontentu kawowego, trochę tej kawy dostarczyć, więc dzisiaj łapiemy kawę w Rumors. Przepiękne miejsce, przepiękne. Zobaczycie na przepitkach, że naprawdę robi wrażenie. Mnóstwo pięknej, przepysznej speciality coffee. Ja łapię jedną na choroba się przypomina, jedną łapię na wynos i widzimy się już pewnie na porcie. Ale teraz jeszcze kilka przebitek z tego, jak to miejsce pięknie wygląda. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. Nie udało się bez chaosu trochę, to już dzień drugi naszego pobytu w Auckland i tym razem trafiliśmy gdzie? Oczywiście trafiliśmy z zamiarem. A właściwie czy ja tak wam nie mówiłem przypadkiem, jak piłem kawę? Nieważne, nagrajmy to jeszcze raz. Dopłynęliśmy właśnie na Waiheke Island, czyli wyspę, która słynie z winiarni, z winnic i ze wszystkich pięknych z tym rzeczy związanych. Przed nami cały dzień na tej wyspie. Teraz wybieramy środek transportu, bo są albo rowery, albo autobusy, albo samochód. Jeszcze za chwilkę to zobaczymy i no i ruszamy. Zobaczymy, co ta wyspa ma do zaoferowania. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't. No to zaczynamy zwiedzanie tego Waiheke. Zaczynamy od miasteczka Oneroa, czyli głównego miasteczka na wyspie. Rodziców zostawiliśmy na plaży, oni bardziej w naturę, tego typu klimaty, a my zaczęliśmy od tego, co lubimy najbardziej, czyli przechadzka po miasteczku. Jeszcze raz, przechadzka po miasteczku, strasznie dużo autobusów. I pierwsze miejsce, do którego trafiliśmy, miejsce z herbatą. Nie wiem, czy zobaczycie w tle, przed chwilą widzieliście przebitki, ale Nati tworzy tam swój własny specjalny blend herbaty. Mam nadzieję, że będzie to jej przypominało o tym miejscu, bo miejsce jest naprawdę piękne, co zresztą możecie zobaczyć przy takich pięknych widokach. Maybe it's something in the water,
Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first. Ogólnie bardzo się cieszymy, że już dojechaliśmy na tą wyspę, bo to był, nie ukrywam, taki highlight w ogóle całego wyjazdu do Auckland. Zawsze jak mówiłam właśnie, że jadę do Auckland, czy to w pracy, czy gdzieś tam znajomym w Australii, to zawsze każdy mówił, no musicie koniecznie pojechać na Waihekę i ja takie tak, już mamy to w naszym planie, bo naprawdę jest to przepiękne miejsce. Spodziewałam się trochę, że to będzie mniejsza wyspa, a tutaj naprawdę jest bardzo dużo domów, mnóstwo samochodów i sporo ludzi, więc naprawdę jest pod tym kątem duże zaskoczenie. Ale naprawdę pierwsze wrażenia są super, taka bardzo wyspa przypominająca trochę Hawaje poniekąd, jak przynajmniej część z Hawaii, tam gdzie byliśmy. I naprawdę wygląda to super, piękny kolor wody. Jedyne co, no to ta pogoda nie jest jakaś super rewelacyjna, ale i tak jest lepiej niż było wczoraj. Nie pada, świeci delikatnie słońce, więc jest ok. Także lecimy dalej i Maciek właśnie sprawdza, czy możemy latać z dronem, bo chcemy koniecznie polecieć w niektóre miejsca właśnie, w których zaraz się pojawimy. A za jakąś godzinę albo za 1,5 godziny będziemy się kierować już w stronę pierwszej winiarni, gdzie zrobimy sobie też wine tasting. I mamy wyjątkowe szczęście, bo jest sobota, a w sobotę na wyspie w miejscowości, w miasteczku Ostend jest market. No jak wszyscy wiecie, markety to jest nasza specjalność, nasza specjalizacja, więc oczywiście ruszamy w stragany i pokazujemy Wam, co tutaj ciekawego możecie zobaczyć. Wiecie, że zawsze chcemy Wam sprzedawać tylko i wyłącznie najbardziej sprawdzone informacje. I najświeższa informacja jest taka, że chyba źle wymawiamy nazwę tej miejscowości, więc nie miejscowości, tylko wyspy. Więc jeżeli Wy wiedzieliście, jak się tę wyspę wymawia, to wybaczcie, że przez pierwsze kilka minut tego odcinka słyszeliście ją źle wymawianą. Podobno nie Waihekę, tylko Waihiki. No, także tego. Kupiliśmy świąteczne ciasteczka, myśleliśmy, że to są jakieś ciasteczka z Nowej Zelandii, a okazało się, że to są europejskie i najprawdopodobniej niemieckie ciasteczka, więc fajnie. Więc mamy. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good. No chyba jedna z topowych miejscówek, z których do Was nagrywaliśmy, jeżeli chodzi o to, jaki kadr możemy Wam pokazać. Winnica Tantalus. Bardzo Wam ją polecam, jeżeli szukacie miejsca na degustację. $25, deska degustacyjna, 4 wina. Od Chardonnay po ciemniejsze, czerwone, mocniejsze wina, więc dla każdego coś się ciekawego znajdzie. Przepiękna w ogóle posiadłość tej winnicy. Jest tak strasznie zielono i w ogóle rozpogodziło się, jest naprawdę wspaniale. Tak. A to co ciekawe, przed przyjechaniem tutaj czytaliśmy o tym, że bardzo rzadko zdarza się, że przylatuje ktoś helikopterem na, oczywiście jeżeli kogoś trochę bardziej stać na takie ekstrawaganckie wybryki, no to przylatują sobie helikopterem i w tym momencie na telefonie Natalii skończyła się pamięć, a to co chciałem Wam wtedy powiedzieć to to, że zdarza się, że ktoś przylatuje sobie helikopterem, łapi kilka win albo zostaje na lunch i dopiero potem wraca do helikoptera i odlatuje z powrotem do siebie. My mieliśmy to szczęście, że byliśmy świadkiem takiej
takiej sytuacji, no ale to zabawa już dla osób z większym budżetem. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Kontynuujemy zwiedzanie Waihiki i nagrywam wam to już trzeci raz, bo 2 poprzednie coś mi tam przeszkodziło. Słuchajcie, naprawdę jest przepięknie. Przyjechaliśmy sobie, zresztą widzieliście to, przez piękne wzgórza. A dokąd przyjechaliśmy? Do winnicy Men o War, jednego z takich diamencików chyba na wyspie, z tego co czytaliśmy. Jeden z najbardziej wysuniętych punktów na wschód, na Waihiki, otoczony pięknymi wzgórzami, pięknymi terenami zielonymi, mnóstwem owiec i tak dalej, i tak dalej. Sama droga tutaj była ekscytująca, była naprawdę przyjemnością. Z jednej strony wzgórza przyjechaliśmy, a drugą stroną wzgórza będziemy wracali. My mieliśmy zabukowany lunch, też wam to polecam zrobić, bo jest bardzo dobre jedzenie, bardzo dobre wina z widokiem na zatokę. Więc koniecznie to trzeba zrobić, aczkolwiek no oczywiście jak pijecie wino, no to potem nie wsiadajcie za kółko, bo to głupota, ale są tastingi, więc każdy znajdzie coś dla siebie dobrego. I to był ostatni taki punkt, który mieliśmy, gdzie musieliśmy być na konkretną godzinę, bo teraz już tak naprawdę mamy spokój, kilka plaż przed nami. No i muszę użyć to z bingo naszego kanału, co na pewno Natalia bardzo się ucieszy, a to co zobaczymy, zobaczycie razem z nami. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubt. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder. No i warto było wracać tą drugą stroną wzgórza, no bo spotkaliśmy ogromne pole z owcami. Zobaczenie owiec w Nowej Zelandii. Odhaczone, kolejna rzecz z bucket listy. Odhaczona. Nawet nie wiem co wam powiedzieć. Czy to nie jest przypadkiem najbardziej nowozelandzki widok, jaki możecie sobie wyobrazić? Może nie ze mną, może bardziej tak. Coś pięknego. Jak tam? Why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. No i wróciliśmy już do portu. Pojechaliśmy jeszcze na Onetangi Beach, żeby zrobić sobie taki dłuższy walk. No i było super. Już nie nagrywaliśmy tam jakoś bardzo dużo, bo chcieliśmy się spokojnie przejść i gdzieś tam mieć taki czas dla siebie. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Akurat totalnie się rozpogodziło i jest niebieskie niebo, pięknie świeci słońce, więc też się zrobiło naprawdę w miarę ciepło. Więc naprawdę super. Mieliśmy niesamowity dzień dzisiaj. Fajnie, że wszystko wyszło jak chcieliśmy. Baliśmy się tej pogody, ale naprawdę fajnie wszystko się ułożyło. Wyspa przepiękna, super zielona, piękne w ogóle domy na niej też są. Takie
trochę mieliśmy taki klimat, nie wiem, taki vibe skandynawski poniekąd. No ale też totalnie przypomina Nową Zelandię, tak jak sobie to wszystko wyobrażaliśmy, więc jeżeli będziecie planowali przyjazd do Nowej Zelandii, to koniecznie do Auckland i z Auckland do właśnie Waiheke Island, bo naprawdę jest warte odwiedzenia, przyjechania na przynajmniej jeden dzień i spędzenia takiego naprawdę przyjemnego, chillowego dnia i naprawdę wydaje mi się, że te samochody nam się sprawdziły, bo rozkminialiśmy na początku, czy jednak nie wziąć tych rowerów, ale jest dosyć górzyście i naprawdę, no nawet jeżeli to by miał być e-bike, no to dalej trzeba pedałować. Wydaje mi się, że byłoby to dość męczące, a my wszyscy mieliśmy plecak dosyć ciężki, więc fajnie to wyszło, że samochód się udało wypożyczyć, zjechać całą tą wyspę i wydaje mi się, że idealnie wszystko to wyszło, więc naprawdę polecamy też wynająć samochód i koniecznie tu przyjechać, bo naprawdę jest przepięknie. No i ostatnia rzecz, czekamy teraz już na prom, mamy godzinę 19:40, za godzinę, za 20 minut mamy już prom, więc teraz czekamy i będziemy już wracać do Auckland, także no, koniec dnia. Wiem, że Nati już Wam nagrała podsumowanie, ale jeszcze pomyślałem, że dwie ważne informacje. Pierwsza, prom powrotny zdecydowanie głośniejszy od promu, którym wydaliśmy rano. Wydaje mi się, że może mieć to coś wspólnego z tym, że jest to prom, który wraca z wyspy pełnej wina, bo jednak osoby były dosyć głośniejsze. A druga sprawa, wydaje mi się, że to rozwiązanie, które my zrobiliśmy, czyli wynajęcie po prostu samochodu, to opcja najtańsza, najbardziej ekonomiczna, najwygodniejsza i chyba taka, która wychodzi Wam i daje Wam najwięcej swobody na wyspie. Więc chyba tyle, jeżeli chodzi o Waiheke na koniec, Boże mój, Waiheke. A jutro już wsiadamy. Jutro odbieramy samochód, już tu w Auckland i ruszamy na wschód. I aż mi się chce powiedzieć, co się wydarzy. Aż chcę Wam powiedzieć, że ale wiem, że Nati nie chce, żebym Wam tego powiedział. No ale zobaczycie to razem z nami. Pa! All my friends keep on saying that I'm better off alone.